Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Zima roku pańskiego 1282 była mroźna jak poprzednia, lecz rok wcześniej było spokojnie. Śnieg skrzypi pod kopytami koni, wiatr wieje od północy, niosąc ze sobą popiół spalonych wsi. Ziemie sandomierska i lubelska płoną, nie od pochodni polskich, lecz od łupieszczych wypraw Litwinów. Litewski kniaź Daumantas spogląda na pogorzelisko. Jeszcze wczoraj stała tu wieś. Nie wiedzą, że Polska nie ma króla. Nie wiedzą, że nie ma ich kto bronić. Miał ponoć powiedzieć Litwin, gdy jego ludzie pustoszyli okolice Łukowa. Nie wiedział jednak, że od południa nadciąga człowiek, którego imię jeszcze długo budziło respekt wśród pogańskich sąsiadów. Leszek Czarny, książę Krakowa i Sandomierza. Zmienny, dumny, ale nieustraszony. To on zatrzyma ich w miejscu, które dziś niemal zapomniano. Pod Rowinami. Od kilku lat Polska znajduje się w niełatwym położeniu. Od północy uderzali Krzyżacy, od wschodu Litwini i Jaćwingowie, a od południa wciąż czaiły się interesy Czech. Po klęsce Jaćwingów rozgromionych wcześniej przez Leszka i Mazowszan, Litwini postanowili działać odwetowo. Nie szliby zdobywać, szliby palić. Z ich stron przez lasy łukowskie, przez bagna i śniegi ruszały grupy wojowników w futrach z włóczniami i toporami. Palili wsie, rabowali bydło, uprowadzali ludzi. Leszek, choć nie był królem, był faktycznym obrońcą ziem centralnej Polski. Z Krakowa zebrał pospolite ruszenie rycerzy z Sandomierza, Lubelszczyzny, Wiślicy i Radomia. Nie pójdziemy w ślad za nimi jak ślepcy w śnieg, powiedział podobno podczas narady. Pozwolimy im wejść w błędy, gdy zgaśnie ich ogień, zgaśnie ich odwaga. Wojska Leszka ruszyły cicho. Zima była sroga, śnieg sięgał koniom po kolana, a zamarznięte rzeki trzeszczały pod ciężarem wozu. Zwiadowcy donosili, że Litwini rozłożyli się w pobliżu nieznanej wsi, Rowiny. W kronikach brak szczegółów o tym miejscu, ale tradycja ludowa wskazuje, że mogło to być na pograniczu dzisiejszej Lubelszczyzny. Tam Leszek Czarny zdecydował się uderzyć. W obozie panowało napięcie. Rycerze ostrzyli miecze, a sandomierscy łucznicy poprawiali cięcie wieży. Wśród nich stał stary rycerz, Mikołaj Skórozwęg, wierny towarzysz Leszka. Panie, ich jest więcej niż nas, rzekł cicho. Więcej, to prawda, ale rozproszeni, zbyt pewni siebie. Bitwa pod Rowinami zaczęła się o świcie. Słońce wschodziło za zamarzniętymi drzewami, a z oddali słychać było trąby litewskich strażników. Leszek nakazał swoim ludziom ustawić się w szyku wachlarzowym. Na przedzie jazda, z tyłu piechota z kuszami i łukami. Pierwsze starcie było pozorowane. Leszek, jak zapisał anonimowy kronikarz, miał rozkazać: niech zaatakują, a później uciekają. Niech Litwini myślą, że boimy się ich jak dziecko burzy. Kiedy Litwini rzucili się w pościg, polska jazda nagle rozstąpiła się. Z lasu ukryci do tej pory wyszli łucznicy i z bliska zasypali przeciwnika gradem strzał. Następnie ruszyła husaria tamtych czasów. Ciężkozbrojna jazda małopolska. Uderzyli z boku, rozrywając litewski szyk. Śnieg rozbryzgiwał się jak krew na lodzie i w błocie zaczęła się rzeź. Widziałem, jak Litwini pierzchali w stronę Boru, a nasi gonili ich, ciekąc jak zboże. Pisał później pewien mnich z Wiślicy.
Leszek Czarny osobiście prowadził skrzydło. Miał na sobie czarną zbroję i czerwony płaszcz. Stąd jego przydomek. Głos jego niósł się nad polem bitwy. Starcie trwało kilka godzin. Nie było to wielkie zderzenie armii jak pod Płowcami, lecz raczej krwawy pościg. Zasadzka, bitwa ludzi, którzy znali każdy pagórek i każde drzewo. Zginęło wielu Litwinów. Pozostali, porzucając łupy i konie, uciekli na północ. Po bitwie, gdy ucichły miecze, Leszek zsiadł z konia i ukląkł na śniegu. Rycerze patrzyli na niego w milczeniu. To nie była zemsta. Rzekł spokojnie. To była nauka. Kto na Polskę rusza, ten zginie w jej lasach. Zwycięstwo pod Rowinami miało ogromne znaczenie. Nie tylko zatrzymało kolejny litewski najazd, lecz także pokazało, że książęta polscy potrafią działać skutecznie, mimo rozbicia dzielnicowego. Leszek Czarny umocnił swoją pozycję wśród możnych, a jego sława rozeszła się szeroko. Współczesne źródła nie podają liczby poległych, ale w późniejszych zapiskach czytamy: Tyle ich padło, że śnieg na mile był cały czerwony. Po zwycięstwie Leszek wrócił do Krakowa. Niebawem miał zmierzyć się z jeszcze większym wyzwaniem, z wewnętrznymi buntami i spiskami możnowładców, ale pod Rowinami w śniegu i dymie pokazał, że potrafi być wodzem. To był czas, gdy Polska jeszcze nie była królestwem, lecz mozaiką księstw. A jednak w tych księstwach żyli ludzie gotowi oddać życie za granice, które dopiero miały się narodzić. Bitwa pod Rowinami nie weszła do szkolnych podręczników. Nie ma tam pomników ani uroczystych rocznic. Ale to właśnie tam, zimą 1282 roku, narodziło się coś, co później nazwano dumą Małopolan. Przekonanie, że nawet bez korony można bronić ojczyzny. Dziś nie wiemy dokładnie, gdzie leżą Rowiny. Zniknęły z map jak wiele wsi, które wchłonął czas, ale ich echo słychać w kronikach w nazwach pól i lasów, które ludzie wciąż nazywają krwią pola. Leszek Czarny odszedł kilka lat później, w 1288 roku. Nie doczekał zjednoczenia Polski, ale zostawił po sobie legendę. Legendę księcia, który w czasach ciemności potrafił tchnąć w swój lud odwagę. Niech pamięć o Rowinach trwa, bo to tam, w mrozie i w dymie, rodziła się Polska. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.